dobry. Dzisiaj taki suplement do filmu pod tytułem Jak usunąć pień, drzewo. Zobaczcie, po tym niedawnym usuwaniu zostały mi jeszcze takie tutaj grube gałęzie i takie cienkie gałęzie. I ktoś z Was zadał mi pytanie w komentarzu, jak pozbędę się właśnie tych oto gałęzi, takiej kupy gałęzi. No i dzisiaj mam czas właśnie się tym zająć. Mam taki oto sprzęt. Jest to rozdrabniarka do gałęzi. Naprawdę solidnej firmy. Polecam Wam sobie sprawić taki prezent, albo jeśli nie, no to ewentualnie wypożyczyć, ponieważ sprawdza się naprawdę rewelacyjnie. Zobaczcie, tam ma takie noże, które mielą gałęzie naprawdę ze świetną skutecznością. Sprzęt wygląda w taki sposób. Tu na dole jest jeszcze kosz na te zrębki, dosyć pojemny. No i dzisiaj mam zamiar całą tą stertę gałęzi właśnie rozdrobnić na takie malutkie kawałki, które potem wykorzystam również u mnie na działce. Rozdrabniarka do gałęzi jest już podłączona do prądu. Umieściłem również w pojemniku kilka dłuższych gałęzi. No i zaczynamy. Zielony przycisk uruchamia sprzęt i zobaczcie, jak to ładnie wchłania takie wilki tak zwane z drzew owocowych. Maszyna mieli te gałęzie bez absolutnie żadnej ingerencji mojej. Tutaj możecie jeszcze podejrzeć do środka maszyny, jak pracują noże tnące, a pracują bardzo wydajnie, wciągając gałązki w sposób bardzo sprawny. Maszyna najlepiej sobie radzi z takimi długimi gałęziami. Wystarczy jedną włożyć w te ostrza, załączyć sprzęt i nie musimy nic robić. Maszyna zrobi wszystko za nas. Zobaczcie, bez problemu pochłania całą gałąź od początku aż do końca. Nie pozostało już nic po tej gałęzi. Wystarczy teraz wyłączyć sprzęt i zobaczymy, jak to się wszystko zmieliło. Tutaj pojemnik jest niemal pełny. Jest tutaj mieszanka liści oraz tych gałęzi. I zobaczcie, jest to wszystko znakomicie rozdrobnione na takie drobne kawałki, które idealnie będą się nadawały do ściółkowania rabat. O ściółkowaniu takimi zrębkami, takim materiałem organicznym zrobiłem już kilka filmów, więc polecam któryś na moim kanale. Pojemnik na zrębki najlepiej opróżnić, kiedy nie jest on jeszcze tak do końca pełny, ponieważ wtedy nasza maszyna może się delikatnie zacinać. No i zobaczcie, tutaj wystarczy nałożyć sobie jakiś worek na bioodpady, no i wszystko sobie fajnie przesypujemy, a potem ten materiał będzie do wykorzystania. Ciekawe, myślę, że z tych wszystkich gałęzi wyjdą mi jakieś 2 albo 3 worki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na koniec. A teraz jeszcze taki mały teścik. Przygotowałem sobie tutaj gałęzie o różnej średnicy. Najmniejsza to 1 cm, coś takiego, a największa no to około 3. No i zobaczycie różnicę, jak to się wszystko wciąga.
Zobaczcie, taka 1-centymetrowa gałązka o średnicy 1 cm wchodzi tutaj bez najmniejszego problemu. Teraz wezmę sobie nieco większą, o na przykład tą, i również bez żadnego problemu maszyna ją wciąga bez ingerencji człowieka aż do samego końca. Teraz spróbuję wziąć jeszcze jakąś grubszą. Ta już jest prawie 2 cm średnicy. No i zobaczymy, czy maszyna się zatnie. Nie ma takiej możliwości, myślę. Zobaczcie, wszystko idzie sprawnie, bez najmniejszego problemu. Najlepiej, jeśli te gałązki są lekko przesuszone, wtedy maszyna je wręcz pochłania. No dobra, no to czas na już taką 3 cm. Oczywiście tutaj na dole ona ma tylko taką dużą, grubszą średnicę, ale wchodzi również bez problemu. No i patrzcie. Idealnie wszystko się mieli, aż po samą górę. Oj, zacięła się, ale powodem tego może być przepełniony zbiornik na zrębki. Wystarczy popchnąć jeszcze raz, no i już idzie bez żadnego problemu. No jeszcze się zacięło, ale to już drobna gałązka. Problem mogą stanowić takie gałęzie o nieregularnym kształcie. Zobaczcie, tutaj ona jest grubsza, bo zwykle wkładamy te gałęzie tą grubszą częścią, ale w taki sposób ona tutaj nie wejdzie. Dlatego najlepiej zrobić to w ten sposób, że tutaj te wszystkie gałęzie cieńsze sobie tak jakby powiążemy i właśnie z drugiej strony włożymy to do rozdrabniarki i zobaczcie, ona sobie idzie do pewnego momentu, a kiedy już napotka problem w postaci tej grubszej gałęzi, no to zakończy mielenie, no i wtedy możemy taką gałąź odrzucić z przeznaczeniem na przykład jako materiał opałowy do wędzenia, ponieważ drzewo owocowe idealnie do tego się nadaje. No i udało mi się zezrębkować te wszystkie gałęzie. Do takich 2 worków mi to wszystko się zmieściło. No i co? Na sam koniec musimy jeszcze tylko zobaczyć, czy tam nie pozostały w środku jakieś resztki drewna, które przy dłuższym nieużytkowaniu maszyny mogłyby tam zacząć gnić. Wystarczy sobie tutaj tylko tym pokrętłem odkręcić tą górną część, zdjąć. No i zobaczcie, troszkę się tutaj nazbierało takich resztek drewna. No i nie wiem, czy to się paluchem da usunąć. Chyba nie. Dlatego najlepiej użyć jakiegoś noża i spróbować podważyć. Na pewno to wszystko zejdzie, a maszyna w czystości będzie mogła czekać na kolejne zrębkowanie. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku. Cześć!